Serdecznie witam wszystkich w kolejnym odcinku Exact Drive Interviews, a dzisiejszym gościem naszych rozmów w grupie Exact Systems jest Dariusz Dęgusiak, wiceprezes zarządu. Miło mi Cię widzieć, Darku. Dziękuję, że jesteś w programie. Mnie również bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie, Mateuszu. No to co? Lecimy z rozmową i lecimy z tematem. 2004 rok, początek tak naprawdę istnienia firmy. Jak to wtedy wyglądało na początku? Co pamiętasz z tego okresu? Co pamiętam wszystko, jakby to było wczoraj. No generalnie w momencie, kiedy ja rozpoczynałem swoją przygodę z Exact Systems, w ogóle z kontrolą jakości, no firma miała kilka tygodni, można tak powiedzieć, także nasze zasoby były znacznie skromniejsze niż dzisiaj oczywiście. No ja też zupełnie inaczej patrzyłem na firmę, na zakres obowiązków. De facto była to taka moja pierwsza poważna praca, można powiedzieć. Wcześniej realizowałem różne dorywcze zadania, natomiast tutaj ta praca kontrolera jakości i cała ta organizacja na tyle mi się spodobały, że generalnie chciałem się rozwijać w tym kierunku i dosyć szybko mocno wkręciłem się w tą pracę, jeśli można tak powiedzieć. Czułem odpowiedzialność za to, co robię, też odpowiedzialność za swoje koleżanki, za kolegów, nawet jeśli to tak do końca, prawdę mówiąc, nie wynikało z mojego stanowiska, natomiast zależało mi na tej pracy. Tak samo jestem cały czas ciekaw, przykładowo, wracając do tych początków Twoich, czy Twoja praca wcześniej, wiadomo, że różniła się od Twoich obowiązków obecnych, to co robisz teraz, Oczywiście. Ale czy Twoje podejście do tej pracy, albo czy konkretne umiejętności, czy możesz zobaczyć jakieś, nie wiem, podobieństwo na przykład Oczywiście. swojej pracy kiedyś i dziś? Ja zacznę od różnic przede wszystkim, bo taką zasadniczą różnicą jest kwestia skali. Natomiast czy jako kontroler jakości, czy jako team leader, przez kilka lat pracowałem zgodnie z określonymi zasadami, według określonych reguł, według określonych procedur. Musiałem postępować w sposób systematyczny, przemyślany, uważny. To są wszystko pewnego rodzaju nawyki i cechy, które wyrobiłem w tamtym czasie u siebie i one do dziś procentują. Nadal je rozwijam i nadal są bardzo pomocne w mojej codziennej pracy jako menadżera. Dariuszu, wiem też, że niejedna decyzja w tej firmie była przy jakby Twojej współpracy, przy Twojej też akceptacji, nierzadko. Byłeś zawsze tym głosem w firmie, do którego warto się było zwrócić, którego warto było zapytać też o poradę. Jak Twoje podejście do tej kwestii zmienia się teraz przy nowych obowiązkach? W końcu jesteś wiceprezesem zarządu w grupie. Przede wszystkim dziękuję za tego typu opinie. Generalnie staram się wykonywać swoją pracę, a między innymi częścią mojej pracy jest właśnie podejmowanie decyzji, branie za nie odpowiedzialności. Jeśli chodzi o nowe obowiązki, to kluczowym wyzwaniem z mojej perspektywy jest skala. Do tej pory zarządzałem biznesami czy pewnymi działami, jak na przykład operacyjny czy spółkami. Dzisiaj muszę spojrzeć przez pryzmat całej grupy kapitałowej. Tutaj już interesy partykularne, powiedzmy, poszczególnych spółek czy poszczególnych działów, one będą mniej istotne. Kluczowy jest interes całej grupy kapitałowej, co w dobie jakby też rozwoju portfolia usług, dywersyfikacji rynków, dla których chcemy świadczyć nasze usługi, akwizycji nowych podmiotów w ramach naszej grupy, no, stanowi dodatkowe wyzwanie dla mnie. To są właśnie te obszary i ta skala działalności, która jest dla mnie kluczowym wyzwaniem z mojej perspektywy na dziś. I tutaj będzie musiała nastąpić pewnego rodzaju zmiana właśnie takiego szerszego spojrzenia na całość naszego biznesu. Na swojej drodze jakby spotkałem wielu ciekawych ludzi, którzy jakby pomagają. To nie jest tak, że ja sam tutaj wszystko robię. Mam wielu wartościowych menadżerów, wielu wartościowych współpracowników, którzy na co dzień pomagają nam osiągać określone efekty, określone założenia też biznesowe. I tak budujemy tą organizację. Jeśli ja muszę skupić się na jakichś większych wyzwaniach, na jakimś szerszym obszarze działalności grupy kapitałowej, wspierają mnie w tych zadaniach, które realizowałem do tej pory inne osoby, tak? Czy w Wydziale Jakości Przemysław Nocuń, czy w Wydziale Inżynieryjnym Jakub Cieśla, czy w Wydziale Operacyjnym w Polsce Radosław Wiącek. To są wszystko osoby, które współpracują z nami wiele, wiele lat. Ich doświadczenie, ich kompetencje znacznie ułatwiają nam realizację stawianych celów biznesowych. Są obszary, zwłaszcza poza
obszarem handlowym, czy poza obszarem operacyjnym, w których nasza wiedza w pewnym momencie się kończy albo jest niewystarczająca. Kilka lat temu takim obszarem był chociażby dział IT, dział rekrutacji, od niedawna dział zakupów, gdzie właśnie rozwój tych komórek i wprowadzanie określonych standardów już w dużej, poważnej organizacji jest niezbędne. Tutaj wspierają nas Sławomir Winowski, Sławomir Kluczewski, czy od niedawna Łukasz Ślusarczyk i ich takie spojrzenie z zewnątrz na naszą organizację też jest bardzo ciekawe. Nie tylko w obszarze ich obszarów i funkcjonowania ich działów, ale również poprzez pryzmat ich doświadczeń z innych organizacji i przełożenia tych doświadczeń na nasz biznes. Tak, pojawiło się wiele osób tak naprawdę, więc już myślę, że możemy powiedzieć, że pozdrawiamy wszystkich, bo no jednak, ale widać wkład każdej z tych osób faktycznie w strukturach organizacji i dobrą pracę po prostu. Pozdrawiamy, prosimy o więcej i tak puentując odpowiedź na to Twoje pytanie, jak zamiar mam te cele osiągnąć, właśnie budując strukturę kompetentnych, zaufanych i doświadczonych menadżerów. Darku, rozmawiamy tak do tej pory tak naprawdę trochę o naszym podwórku, ale tutaj wiem też, że zarządzałeś do tej pory działaniami operacyjnymi na terenie Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, no i też Polski. Jak tak naprawdę wygląda ta współpraca na taką międzynarodową skalę? Myślę, że bardzo istotnym elementem takiej współpracy międzynarodowej jest przede wszystkim brak uprzedzeń co do sposobu postępowania, zasad i pewnych lokalnych procedur, które są realizowane przez lokalne spółki czy funkcjonują na lokalnych rynkach. To było pewnego rodzaju wyzwanie dla mnie na początku, zapoznanie się właśnie z tymi spółkami, które wymieniłeś, z tymi rynkami zagranicznymi, każdy o troszeczkę innej specyfice. Jeśli chodzi o Niemcy czy Belgię, to jakby przejmowałem już pewne struktury, które tam na miejscu funkcjonowały wcześniej. We Francji wspólnie z naszymi partnerami ze Snessi Francja budujemy nowe przedsięwzięcie od podstaw już od kilkunastu miesięcy. Natomiast każdy z tych przypadków w tej współpracy międzynarodowej on jakby pokazał mi, że bardzo dużo możemy w naszej organizacji zmienić i wprowadzić, właśnie przyglądając się temu, jak funkcjonują lokalne rynki, lokalne spółki. Tak, bo być może rozwiązania są już gotowe, tak? I na wyciągnięcie ręki. Nawet nie chodzi o gotowość tych rozwiązań, bo bardzo często właśnie jest tak, że my z centrali przynosimy jakieś gotowe rozwiązania, gotowe procedury, gotowe procesy, które nie do końca, po pierwsze, sprawdzają się na lokalnym rynku pracy, a które też mogłyby zostać usprawnione. Bardzo często zdarza się, że właśnie lokalnie ktoś ma jakiś fajny pomysł, jakieś fajne rozwiązanie, które po przeszczepieniu na całą organizację poprawia efektywność funkcjonowania naszej grupy. Międzynarodowy rozwój i międzynarodowy sukces tak naprawdę też przyczynia się do tego, że jesteśmy numerem 3 na świecie. Exact Systems cały czas do przodu. Powiedz mi, jak według Ciebie wygląda ta sytuacja? Jakie mamy ewentualne plany na dalszy rozwój? Myślę, że nasze plany rozwojowe i wyzwania na najbliższe miesiące czy lata powinny przede wszystkim obejmować kwestie standaryzacji procesów i standaryzacji usług, które dostarczamy naszym klientom. Myślę, że kolejna kwestia to jest dalsza rozbudowa naszych przewag konkurencyjnych i wdrażanie ich we wszystkich spółkach i na wszystkich rynkach, na których funkcjonujemy. Myślę, że bardzo istotna również w obecnym otoczeniu gospodarczym jest dywersyfikacja rynków, dla których chcemy świadczyć swoje usługi. Motoryzacja jest takim klientem, który jest bardzo Dynamiczna, byś powiedział pewnie? jest dynamiczna, ale tak, w nieprzewidywalny sposób dynamiczna. Tak? Gdybyśmy mieli tylko do czynienia z dynamiką wzrostu, tylko i wyłącznie, to byłoby super i to by była taka dynamika przewidywalna. Natomiast
musimy jako organizacja również poszukiwać innych branż, dla których moglibyśmy świadczyć swoje usługi. Zresztą robimy to z powodzeniem od wielu lat, jak branża elektroniczna, jak branża AGD, przemysł kosmetyczny, przemysł nawet spożywczy. Zmieniają się trendy, w sumie zmienia się zapotrzebowanie, zmienia się wszystko, tak? I to z dnia na dzień. Myślę, że w dobie sytuacji konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą cała Europa dzisiaj znacznie więcej myśli o obronności. Także myślę, że ten przemysł obronny jest również ciekawym kierunkiem, którym powinniśmy podążać, jeśli chodzi o ofertę naszych usług. Dariuszu, cały czas silnie współpracujesz z prezesem Jackiem Opalą. Jesteś w zarządzie Exact Systems, ale i razem z Tobą dołączają kolejne osoby. Powiedz mi, jak wygląda Twoja współpraca? Co możesz ciekawego powiedzieć o aktualnym zarządzie firmy? Jeśli chodzi o obecnego prezesa Jacka Opalę, to generalnie współpracujemy, można powiedzieć, od 20 lat, od początku firmy. No ja jestem odpowiedzialny, czy byłem odpowiedzialny za tematy głównie operacyjne. Jacek skupiał się na tych obszarach handlowych, efektywnie je rozwijając. Od kilku dobrych lat współpracujemy również z Pawłem Wieczorkiem, więc tutaj jakby mamy już ten model współpracy w jakiś sposób wypracowany, zarówno z Pawłem, jak i z Jackiem. Paweł odpowiada operacyjnie za część naszych rynków zagranicznych, także spotyka się z tą samą problematyką, co ja. Często wymieniamy się spostrzeżeniami i w jakiś sposób próbujemy wspólnie rozwiązywać swoje problemy. Tak jak wspominałem wcześniej, dzisiaj będziemy musieli jako wiceprezesi z Pawłem patrzeć troszeczkę przez inny pryzmat, używając innej skali i powiedzmy te partykularne interesy będziemy musieli troszeczkę odłożyć na bok, skupiając się na interesie przede wszystkim całej grupy kapitałowej. Myślę, że bardzo istotną zmianą jest pojawienie się dwóch nowych członków zarządu. Jest to pani mecenas Anna Czubak, która do tej pory była szefową działu prawnego. Obecnie jako członek zarządu myślę, że nie tylko będzie wspierać nas tutaj, jeśli chodzi o kwestie formalne, kwestie prawne, ale przede wszystkim też pomoże nam swoim doświadczeniem i świeżym spojrzeniem na nasz biznes, na naszą działalność operacyjną, na naszą działalność handlową, właśnie przez pryzmat osoby, która wcześniej nie miała styczności z tym obszarem. Ania też pracowała wcześniej w innych organizacjach i wierzymy, że wykorzysta to doświadczenie i jakby pomoże nam efektywnie rozwijać organizację. Czekamy też na pojawienie się nowego członka zarządu, który będzie pełnił funkcję CFO. Tutaj też oprócz właśnie tego podstawowego obszaru, którym zajmie się CFO, czyli wsparcie wszelkich działań związanych z księgowością, z finansami. Bo tu dyrektor finansowy, rozumiem. Tak jest, dyrektor finansowy, pan Mateusz. Natomiast tutaj też liczymy na ten efekt świeżości. To, o czym mówiłem, to już jest osoba całkiem spoza naszej organizacji, mająca doświadczenie w troszkę innym biznesie. Natomiast właśnie miejmy nadzieję, że wskaże nam wiele ciekawych miejsc i takich nieoczywistych na dzisiaj, tak? Jak wspomniałem, z Pawłem Wieczorkiem, z Jackiem Opalą już od wielu, wielu lat współpracujemy i chętnie poznamy perspektywę innych osób, właśnie Ani, Mateusza, na to, w jaki sposób prowadzimy biznes i co moglibyśmy zrobić lepiej, korzystając właśnie z ich doświadczeń zawodowych z innych organizacji. Po prostu powiew świeżości. Dokładnie tak. Jak u Ciebie faktycznie z tym ładowaniem baterii? Co takiego Dariusz Dęgusiak, wiceprezes zarządu, robi w czasie wolnym? Co pewnie nie będę taki oryginalny. Dla mnie... Podróże, fotografie? Nie, fotografie nie. Podróże. Dla mnie najważniejszą częścią życia prywatnego są moi najbliżsi. Moja rodzina, moja partnerka, mój 7-letni syn. I naprawdę dzisiaj cieszę się czasem spędzanym z nimi. Bez względu na to, czy to jest jakaś krótka wycieczka rowerowa po Jurze, czy to jest jakiś, powiedzmy, dłuższy wyjazd do ukochanej dla nas Chorwacji. Po prostu mnóstwo radości daje mi czas spędzany wspólnie z nimi. To jest mój największy zastrzyk energii i ładunek energii, jaki dzisiaj mam. Pracuję nad tym, aby go cały czas zwiększać. I tak naprawdę właśnie
troszeczkę układając sobie ten balans między pracą a życiem prywatnym, ja tak naprawdę zacząłem dostrzegać, ile radości może dawać spędzanie czasu z najbliższymi. Wcześniej, przepraszam Cię, gdzieś tam podświadomie miałem z tym problem, tak? Miałem takie myśli, że praca gdzieś tam musi być na pierwszym miejscu, jakieś są tam ważne sprawy i tak dalej. Natomiast dziś z perspektywy czasu widzę, że to jest tak duży zastrzyk energii, tak duży zastrzyk pozytywnej siły do działania, który pozwala mi znacznie efektywniej też na koniec dnia pracować i funkcjonować jako człowiek. Tak, no, ładowanie baterii pomaga w dalszej pracy, więc tak naprawdę dbając o siebie, dbamy też o jakość swojej pracy. Bez względu, co bym robił, czy to są podróże, czy to jest, nie wiem, wspólne przygotowywanie posiłku. Dla mnie kluczowe jest to, że robię to wspólnie ze swoimi najbliższymi i serdecznie ich pozdrawiam. Pozdrawiamy. Dariusz Demgusiak, wiceprezes zarządu Exact Systems. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. No i co? Życzę Ci powodzenia, trzymam kciuki. Dziękuję, na pewno się przyda. Dziękuję za zaproszenie i jedziemy dalej. Widzimy się na korytarzu w biurze. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.